Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest firma Flying Atom Gold, prowadząca sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego w postaci sztabek i monet od uznanych światowych producentów. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 20 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub przez stronę internetową. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, gdzie aktualnie budowane są autostrady i drogi ekspresowe. Budowane trasy będę omawiał według numeracji od najniższego do najwyższego. W filmie omówię tylko te drogi, które są fizycznie w budowie, a nie te, gdzie są podpisane umowy na projekt i budowę. W realizacji są 42 km drogi ekspresowej S1 w 3 różnych miejscach. W budowie jest S1 z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej długości 7 km. Drogę buduje Budimex. Następnie w realizacji jest odcinek od węzła Oświęcim do węzła Bielsko-Biała-Hałcnów długości 27 km. Realizacją 2 odcinków zajmują się firmy POR oraz Mirbut. I dalej na południe w budowie jest odcinek z Przybędzy do Milówki długości 8,5 km. Tutaj głównym wykonawcą prac jest Mirbut. Do pełni szczęścia brakuje wciąż prac na odcinku z Mysłowic do Oświęcimia. Wciąż nie ma tutaj wydanej zgody na realizację inwestycji. Drogę na odcinku z Mysłowic do Oświęcimia będzie realizował Budimex oraz Strabag. Warto tutaj wspomnieć, że w ramach kontraktu na budowę drogi S1 realizowana jest również budowa obwodnicy Oświęcimia oraz Bierunia w ciągu DK44. Cała S1 będzie otwierana etapami w 2024 oraz 2025 roku. W budowie jest 101 km autostrady A2 na wschód od Warszawy. W realizacji jest 7 odcinków od Kałuszyna do Białej Podlaskiej. Po drodze budowane są następujące węzły drogowe: Groszki, Siedlce Zachód, Południe oraz Wschód. Łukowisko na przecięciu A2 i S19 oraz Biała Podlaska. W mojej opinii nazwy te należy trochę zmodyfikować. Węzeł Kałuszyn powinien dostać nazwę Kałuszyn Zachód, a węzeł Groszki Kałuszyn Wschód. Głównymi wykonawcami prac są firmy Intercor, Stekol, Polakwa oraz Strabag. Cała droga będzie otwierana etapami w 2024 oraz 2025 roku. Natomiast odcinek od węzła Biała Podlaska do granicy z Białorusią posiada już decyzję środowiskową oraz trwa opracowywanie projektu budowlanego, jednak na razie nie będzie on budowany i nie wiadomo w ogóle, kiedy może zacząć być realizowany. W budowie są 3 ostatnie odcinki w 2 różnych miejscach drogi ekspresowej S3. 2 z nich zlokalizowane są na północy kraju. Jest to 33 km dwujezdniowej drogi ekspresowej ze Świnoujścia do Troszyna. Otwarcie ma nastąpić w połowie 2024 roku. Realizacją prac zajmują się firmy Polakwa oraz Polbud. Natomiast na południu kraju w realizacji jest odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry długości 16 km wraz z najdłuższym tunelem w Polsce. Drogę buduje POR, a otwarcie również ma nastąpić mniej więcej w połowie roku. Będzie to niewątpliwie ogromne wydarzenie, że po tylu latach cała S3 zostanie otwarta. Pod koniec filmu powiem Wam, jaki mam plan odnośnie tego, jak i innego otwarcia dróg. W realizacji jest aż 123 km drogi ekspresowej S6 z Koszalina do węzła Boże Pole Wielkie, znajdującego się między Lęborkiem a Wejherowem. Budowana trasa jest podzielona na 8 części, a ich realizacją zajmują się firmy Polbud Pomorze, Kobylarnia, Mirbut, Stekol, Strabag, NDI, Aldesa, Intercor oraz Budimex. Brakujący fragment obwodnicy Koszalina zostanie otwarty w przyszłym roku, natomiast pozostałe odcinki w roku 2025.
Wtedy też będzie dało się przejechać całą S6 ze Szczecina przez Kołobrzeg, Koszalin i Słupsk do Trójmiasta. Trwa budowa 86 km drogi ekspresowej S7. Budowa trwa w 3 różnych miejscach w kraju. W realizacji są 32 km S7 od węzła Chwaszczyno do węzła Gdańsk Południe. Drogę buduje Budimex oraz Mirbud, a jej otwarcie nastąpi w 2025 roku. Droga nazywa się Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta i jednym z jej zadań jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza istniejącą trasę S6, a co za tym idzie zmniejszenie korków na istniejącej S6. Czy tak się stanie? Zdania są podzielone i sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie po otwarciu tego odcinka. Zaznaczę tutaj, że w planach mam do zrealizowania film o drogach, które w przyszłości mają się pojawić w tej części kraju. Dostałem sporo zapytań i próśb, więc mam nadzieję, że znajdę chwilę i opowiem o planach drogowych, bo rzeczywiście będzie tutaj sporo się działo. Następnie w budowie jest odcinek S7 z Płońska do Czosnowa długości 20 km. Realizacją zajmują się firmy Aldesa oraz Mostostal. Obecna DK7 i S7 są tutaj poszerzane do przekroju 3 pasów ruchu w każdą stronę. Otwarcie ma nastąpić w 2025 roku. W budowie również są 2 odcinki S7 na południu kraju. W realizacji jest trasa z Miechowa do Szczepanowic długości 5 km. Trasę buduje FABE Polska, a otwarcie planowane jest na przyszły rok. Natomiast kawałek dalej w budowie jest odcinek od węzła Widoma do węzła Kraków-Nowa Huta długości 18 km. Drogę realizuje Gulermak oraz Mosty Łódź. Tutaj nie wiadomo jeszcze, co będzie z otwarciem. Prawdopodobnie odcinek od węzła Kraków-Mistrzejowice do węzła Kraków-Grębałów zostanie otwarty dopiero w 2025 roku. Trwa budowa 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 od węzła Chełm-Zachód do węzła Chełm-Wschód. Drogę buduje Strabag, a trasa powinna być otwarta w 2025 roku. W realizacji jest 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S16 od węzła Borki Wielkie do Mrągowa. Trasa zostanie otwarta w przyszłym roku. Budowę realizuje POR. W realizacji jest kilka odcinków S19. Pierwszy z nich, długości 11 km, znajduje się pomiędzy granicą polsko-białoruską w Kuźnicy do węzła Sokółka Północ. Trasę buduje POR i ma ona zostać otwarta do końca przyszłego roku. W tym momencie, gdy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy jest zamknięte, to odcinkiem od węzła Kuźnica do granicy państwa auta nie będą się poruszać. Będzie to niewątpliwie wyglądało dość dziwnie. Jestem ciekaw, jak długo taka sytuacja będzie utrzymana. Możliwe, że będzie to nawet kilka lat. Następnie w realizacji jest odcinek od węzła Bielsk Podlaski Zachód do wsi Malewice koło Dziadkowic. Drogę długości 37 km realizują Budimex oraz Strabag. Otwarcie ma nastąpić w 2025 roku. W ramach tej budowy realizowany jest również nowy przebieg DK65 od S19 do Bielska Podlaskiego. Przenosimy się na południe od Rzeszowa. S19 jest tutaj realizowana na odcinkach od węzła Rzeszów Południe do wsi Jawornik. Są to 2 odcinki, których realizacją zajmują się firmy Mostostal oraz Intercore. Łączna długość trasy to 22 km, a otwarcie ma nastąpić w 2026 roku. Koło wsi Lutorysz w realizacji są 2 równoległe tunele długości 2250 metrów. Jeszcze dalej na południe w realizacji jest S19 od węzła Krosno Północ do Dukli. 2 odcinki długości 20 km realizują Aldesa oraz Strabag. Otwarcie ma nastąpić również w 2025 roku. Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu trasy S52. Drogę długości 12,5 km realizuje Gulermak oraz Mosty Łódź.
Z racji, że odcinek od węzła Kraków-Mistrzewice do węzła Grębałów zostanie otwarty dopiero w 2025 roku, to na tę chwilę trudno powiedzieć, jak i kiedy poszczególne odcinki trasy będą oddawane do ruchu. Trwa budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S61. Jest to północno-zachodnia obwodnica Łomży długości 13 km. Trasę buduje Intercore. Otwarcie ma nastąpić w połowie roku. Odcinek ten, jak cała trasa S61, jest budowany w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, jednak w przyszłym roku most nad Narwią będzie udostępniony w przekroju jednojezdniowym. Mimo wszystko będzie to ogromne wydarzenie, bo wreszcie ciężarówki będą mogły legalnie pojechać po całej S61. Będzie to drugie tak ważne wydarzenie w przyszłym roku, czyli otwarta ma być cała S3 oraz cała S61. Na te dwa wydarzenia, jeśli znajdę chwilę, chcę się wybrać i z osobami zainteresowanymi przejechać się nowym odcinkiem drogi oraz porozmawiać o drogach i transporcie w Polsce. Będę informował o wydarzeniach w oddzielnych postach. W ramach tej inwestycji budowany jest również nowy przebieg drogi krajowej nr 64 od węzła Łomża Północ do wsi Elżbiecin koło Piątnicy. Pozostała nam do omówienia ostatnia droga, a jest nią S74. Trwa budowa tej trasy w okolicy Opatowa. Drogę długości 6,7 km realizuje Mostostal Warszawa, a trasa powinna być otwarta w 2025 roku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Radek.